Hi everyone. Hello. I started today's live. This live will be held in Polish, but later we will share it on YouTube with English subtitles. Okej, Rafał, Kuba, poczekaj. Kuba jest z nami. Próbujemy Kubę dołączyć, ale jak zwykle Instagram płata nam figle. Widzę, Kuba, że chcesz dołączyć, ale standardowo Instagram robi to samo co zwykle, więc podejrzewam, że za chwilę będziemy musieli go rozpocząć jeszcze raz i za drugim albo trzecim razem się uda w końcu. Dobra, teraz. Cały czas Cię akceptuję, ale jakby Instagram tego nie widzi, ale to... Chyba się udało. Chyba się udało, tak, jest. Cześć Kuba. Cześć, witaj. Teraz jeszcze tylko poczekaj, spróbuję słuchawki swoje ogarnąć, będę Cię lepiej słyszał. Dobrze. Mam nadzieję, że mi przełączy Ciebie tutaj na te słuchawki. Ty jesteś na telefonie? Tak, ja jestem na telefonie. Bo masz bardzo dobrą jakość obrazu i zastanawiam się, czy to wynika z lepszego oświetlenia, czy ma być telefon za nie wiem, 20 000 złotych. Wiesz co, no nie chcemy tu robić żadnego sponsoringu dla firm zajmujących się elektroniką, ale ja, jako że jestem fotografem, no to mam do góry specjalne oświetlenie, które jest jasne po prostu. Dobra, czyli to kwestia światła. Myślałem po prostu, że może być takie techniki swoje specjalne. Nie, jednak poczekaj, może teraz? Będę Jak zwykle elektronika mnie jak zwykle nie lubi, chyba będę musiał jednak sobie poradzić bez słuchawek. Ja cię słyszę dobrze. Ja cię też słyszę dobrze, więc myślę, że możemy śmiało zaczynać. Kuba, w ogóle bardzo się cieszę, że się nam udało dzisiaj spotkać, że przyjąłeś to zaproszenie. To mega dużo dla mnie znaczy, bo tak naprawdę no, nasza znajomość jest bardzo krótka i spontaniczna i no nie będę mówił burzliwa, bo jeszcze ktoś sobie dopowie jakąś historię, ale bardzo się cieszę, że tak wyszło. Słuchaj, jeżeli ludzie sobie dopowiedzą, to z korzyścią dla nas. Bo to wiesz, mogą powstać jakieś plotki o jakimś, nie wiem, demansie i tak dalej. I później Mówisz, że na pudelku jutro będziemy. Okej, no tego jeszcze nie wiem. Tak. Także ja może też przedstawię trochę Ciebie, bo jakby ja mam tutaj społeczność, która jest głównie związana z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Okay. Jakby skupiam się na tym i staram się szerzyć świadomość na ten temat, ale też zazwyczaj jak robimy rozmowy i live'y, to staram się, żeby druga osoba po drugiej stronie kamery była osobą, która jest specjalistą. No i tutaj też nie jest inaczej, bo jesteś psychoterapeutą. Tak, ja jestem psychoterapeutą pracującym w modalności poznawczo-behawioralnej, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o OCD, zaburzenie kompulsyjno-obsesyjne bądź osobowość kompulsyjno-obsesyjną, no to badania pokazują, że to podejście terapeutyczne jest jakby najbardziej skuteczne. Tak. Ja też tak uważam i też jestem tego zdania, że CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna, cześć wszystkim, cześć, ma tutaj no, najbardziej sprawdzoną skuteczność i w połączeniu z różnymi innymi technikami, jak ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, czy jakieś inne techniki mindfulness, no naprawdę robią dużą robotę, więc jakby cieszę się, że mam tutaj
specjalistę, z którym mogę rozmawiać, ale też, nie ukrywajmy, połączył nas humor. I gdyby nie to, że razem w tej działce humorystycznej, stand-upowej, ty stand-upowej, bo jesteś stand-uperem, ja po mojej diagnozie zacząłem nabierać dystansu do zaburzenia i zacząłem jakby wyrzucać to z siebie w formie humoru, w formie dystansu, w formie memów, które robię. Hej Sylwia, cześć. No to gdyby nie to, to byśmy się pewnie nie spotkali. Bardzo możliwe, no w ogóle możemy opowiedzieć chyba, że była zabawna historia, bo ty na swoim profilu bardzo mało występujesz z wizerunkiem swoim. To są głównie memy, więc jak podszedłeś do mnie w radiu i mówisz, o, cześć Tuba, fajnie cię widzieć. Tak, może w ogóle zacznijmy od tego, że ja jak zaczynałem z memami, to bardzo, wiadomo, zaburzenia psychiczne bardzo często są stygmatyzowane i ja zaczynając mówić o tym głośno w formie memów, nie rozpowszechniałem tam swojego wizerunku, nie było mojego zdjęcia na profilowym, więc tak naprawdę u nas się zaczęło tak z tobą Kuba, przepraszam, że gdzieś mi w rąkach wyskoczyły twoje stand-upy. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka miesięcy temu do ciebie napisałem, że super robota w ogóle, mega. Nawet nie na Instagramie, tylko na Facebooku napisałeś, że jak będziesz w Warszawie, to chętnie byś się ze mną zobaczył i tak dalej. Tak, że moglibyśmy się spotkać, czy na twoim stand-upie bardzo chętnie. No i los tak chciał, że akurat dostałem zaproszenie do Radia Czwórka, gdzie nagraliśmy wideokast na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. No i czekając sobie w poczekalni, kto mi tam wygrzewał fotel? Oczywiście Kuba. No, z tym wygrzewaniem fotela to Tak, nie. ja się śmieję, wiem. Ja swój wygrzewam cały czas, ale oczywiście była taka sytuacja i wyszło to na początku, dla mnie było trochę takie, wiesz, ja się tak jakby zmartwiłem, że może weźmiesz to osobiście, ale teraz myślę, że to wyszło bardzo zabawnie, bo ja wiedziałem, że pisałeś do mnie, wiedziałem, że jest ten profil z memami, Ale nie ale nie wiedziałem, wiedziałeś, do kogo to przypiąć. dokładnie. Jak ty powiedziałeś, że mnie cześć Tuba, my się znamy. Ja miałem takie, no ale stąd, kim ty jesteś. I wtedy musiałeś wytłumaczyć całą historię stąd, jakby się znamy, jak się poznaliśmy. Ja dopiero mówię, o to jesteś ty. Tak, no i przypadek też chciał, że parę tygodni później przyjechałeś do Poznania, no i zająłem to zaszczytne miejsce w pierwszym rzędzie na Nietykalnych, rewelacyjnym programie, który no, zrobił mi mega wieczór, więc naprawdę Kuba, no myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że stand-up na najwyższym poziomie. I też pozdrawiamy Romana oczywiście. Oczywiście pozdrawiamy Romana i mogę ci powiedzieć, że to było na naszej trasie solowej największe wydarzenie, bo Trops, czyli to miejsce, w którym to się odbywało, jest na 250 osób, a udało nam się sprzedać, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 215 biletów. Więc była to do tej pory najbardziej liczna publiczność na wydarzeniu solowym, bo oczywiście dla większej publiczności zdarzało mi się występować, ale to nie było YouTube Refast, tylko to była część jakiegoś projektu. Super, naprawdę super i mi to naprawdę dobrze zrobiło i powiem Ci szczerze, że potrafiłem się skupić na tym, co się działo tu i teraz, a nie na tym, co mi się kotłowało gdzieś tam w głowie, więc Słuchaj, no, ale występ chyba nie był taki dobry, bo twoja siostra nie napisała do mnie, więc... pozdrawiamy moją siostrę, no nie napisała do Ciebie, ale ja ją próbowałem nakłonić kilkukrotnie, ale
Może ja na litość wezmę, nie wiem. Próbuj, no. Dobra. Myślę, że zadałeś jej pytanie bezpośrednio, więc jakby miała szansę gdzieś tam pojawić się u ciebie, czy na stand-upie w Warszawie, czy gdzie indziej. Nie skorzystała, będzie inna. O, widzę, że jest z nami Marcin. Nie, Marcin to jest też stand-uper, z którym teraz widzimy, że masz minutę, więc siema Marcin. Siema Czego Marcin, pozdrawiamy. czego Tak, tak widzimy? tak w ogóle napomknę, że jeżeli ktokolwiek ma, my będziemy dzisiaj z Kubą rozmawiać o tym, jak humor i dystans do siebie i do swojej choroby, do zaburzeń, jakim jest u mnie w moim przypadku OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ale też ogólnie podejście z dystansem do wszelkiego rodzaju zaburzeń czy problemów, z którymi przychodzi nam się zetknąć, i jak nam to pomaga i jak to w ogóle się stało, że my robimy to, co robimy. Jak to się stało, że się odważyliśmy, że umiemy z tego żartować i umiemy sprawić, że to, co nam sprawia problemy, ma mniejszą moc i mniej na nas wpływa, nie? Oczywiście. Także Kuba, od czego się u ciebie zaczęło ze stand-upem, powiedz nam, bo to też pewnie nie było tak od razu, nie? Że wpadłeś na pomysł, robię stand-up i też bardzo dużo twoich żartów obraca się wokół tego, z czym ty się mierzysz tak naprawdę od dziecka. Mhm. Wiesz co, ten temat stand-upu pojawił się to naprawdę wiele lat temu już, bo ja bardzo często uczestniczyłem w wydarzeniach stand-upowych z tej drugiej strony, w charakterze widza. No i zawsze jakby myślałem, że fajnie byłoby spróbować. Natomiast co do zawiatło, to pewnie trochę na początku odwagi i takiego podjęcia realnego teatru, jakim było zapisanie się na jakieś wydarzenie. No i w lipcu 23 poznałem lepiej Romana, z którym teraz jeżdżę. Roman współprowadzi scenę w warszawskiej świetlicy wolności, gdzie odbywają się właśnie imprezy open mic, czyli takie, gdzie można spróbować swoich sił. No i Roman jakiś tak powiedział, to czy trochę mnie zachęcił, trochę tej zachęty potrzebowałem naprawdę minimalnie, bo ja chciałem to zrobić. I tak się złożyło, że zapisałem się na tego open mic'a. Ja to mówię pierwszy raz i to mówię absolutnie szczerze, że ja byłem pewny, że ja zrobię to raz, dwa razy, trzy maksymalnie. Natomiast po pierwszym i po drugim występie dostałem bardzo dużo wzmocnień od ludzi z publiczności, od innych stand-uperów, którzy brali udział w tym wydarzeniu. No i tak zostałem do dzisiaj. No i bardzo dobrze, że zostałeś, bo myślę, że to, co robisz, to jakby nie tylko mówiąc o tobie, ale ogólnie o stand-upie, ja mam takie wrażenie, bo bardzo, bardzo lubię stand-up. Lubię oglądać, lubię się śmiać. Mam naprawdę bardzo duży dystans do tego, co w stand-upie, jakie tematy w stand-upie są poruszane. I uważam, że stand-up niesie za sobą drugie dno, nie? To jest coś takiego, że niesie za sobą jakiś przekaz, a w twoim przypadku no, ten przekaz też jest jasny i klarowny, nie? Że potrafimy obracać w żart coś, co nas boli, ale też dzięki temu pokazujesz ludziom, z czym się mierzysz, jakie są trudności i że można naprawdę zrobić coś pomimo tego, nie? Że jednak siedzisz na wózku. Wiesz, to co ja powtarzam, już mówię to któryś raz, że dla mnie naprawdę stand-up, jak ja zacząłem to robić, miał właściwości typowo egoistyczne. Ja się chciałem dobrze bawić,
Ja nie miałem w tym żadnej misji. Mhm. Ja nie chciałem komuś pomóc. W ogóle powiedzieć, że jakieś takie słowo misja, czy jakieś takie działanie w dobrej idei, to mam na to alergię. Jak o tym słyszę, to naprawdę jakoś tak na mnie działa zniechęcająco. Także ja to robię dalej. Dla swojej przyjemności, dla tego, żeby trochę też mieć odskocznię od pracy zawodowej. E, Natomiast dostaję bardzo dużo wiadomości, komentarzy od ludzi, czy to niepełnosprawnych, czy z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, że naprawdę w jakiś sposób mniejszy, większy ten stand-up im pomaga, bądź daje jakąś nadzieję. Więc to jest na pewno bardzo motywujące. Tak, to jest motywujące i wiesz co, ja ci powiem, że w przypadku tego, jak ja dostałem diagnozę OCD i wiedziałem, że jest ciężko i naprawdę w domu zdecydowaliśmy się o tym nie mówić i nie rozmawiać o moich myślach, bo OCD potrafi naprawdę stworzyć takie scenariusze i takie myśli, których no raz, że niekoniecznie chcesz się z tym z kimś dzielić, ale też są raniące dla tej drugiej osoby. Pewnie. I moje memy, jak zacząłem w 2023 roku, w grudniu, po mojej diagnozie, to no tak jak ty podejrzewam, no to było może takie typowo dla mnie, nie? To było coś, co dawało mi poczucie, że mogę się wygadać anonimowo, ale jednak mogę wyrzucić to w formie humorystycznej, w formie memów. I to mi dawało taką ulgę, nie? Bo jak coś jednak powiesz, rozmawiasz z kimś, czy to w formie memów, czy to w formie rozmowy, to naprawdę dużo daje. I początkowo tak to właśnie było. Przez pierwsze miesiące ja to robiłem, bo wyrzucałem z siebie to, co czuję w środku. I widząc, że inni ludzie czują jakąś więź z tym, z tą szczerością, którą gdzieś tam daję, no bo nie ukrywajmy, te memy, które robię, to są memy czy rolki, to jest coś, co bazuje na moich własnych doświadczeniach, nie? Czyli jak widzisz rolkę, gdzie jest naprawdę przytłaczająca, jest smutno, jest emocjonalna, to bardzo często można się domyślić, jak ktoś się może czuć, nie? W danym momencie. Tak samo w drugą stronę. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny mojej terapeutce Marcie, ją pozdrawiam bardzo serdecznie. I w ogóle terapeutom, co widać, myślę, w moich rolkach, bo bardzo często podkreślam, że rola terapii i terapeuty jest bardzo, bardzo duża, nie? Jeżeli chodzi o zaburzenia takie jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. No tak, w przypadku OCD to nawet psychoterapia daje dużo więcej od farmakoterapii, bo tutaj Tak, farmakoterapia mogłaby te objawy wyciszyć, natomiast terapia pozwala tych objawów się pozbyć. tak, absolutnie. Jestem też tego samego zdania. Wprawdzie u mnie doszło do takiego momentu, że musiałem wejść na farmakoterapię, ale na jakieś nie za wysokie dawki, ale też nie uważam, że jest ona czymś złym, nie? Bo farmakoterapia jest po to, żeby pomóc w procesie terapii, gdzie ktoś jak sobie nie radzi, to wtedy w grę mogą wejść leki, antydepresanty, SSRI, ale tak naprawdę no, ta rola terapii jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. I już samo uzmysłowienie sobie tego, że kurczę, mam problem, muszę iść na terapię, powoduje, że się robi bardzo duży krok naprzód. Nie wiem, czy miałeś tak samo, ale większość moich pacjentów, którzy mają OCD, dla nich najbardziej takim przełomowym momentem są te statystyki. Kiedy ja im mówię, ile osób tak naprawdę ma zaburzenie kompulsyjno-obsesyjne, bądź ile osób ma jakieś zachowania z grupy zachowań kompulsyjno-obsesyjnych. I oni wtedy tak naprawdę czują, często ci ludzie, którzy przychodzą do mnie i mają, nie wiem,
matka, która ma myśli pod tytułem zabije swoje dziecko, to Mhm. ona jest sama z tymi myślami i ona myśli, że ona to tyle ma. Ale wtedy mówię, wie pan co, ja miałem takich klientów jak pani 20, 30. Która mówi naprawdę, jest taki rodzaj pewnej ulgi, że to nie jest coś takiego usamaczniającego ją, tylko że Mhm. ludzie też mają ten problem. I dlatego ja na przykład żartując z pewnej kwestii na stand-upie, mogę wprowadzić taki wentyl bezpieczeństwa, który Mhm. mówi, aha, ja też o tym myślałam, ale bałam się powiedzieć o tym na głos. Tak, dlatego tak bardzo ważne jest mówienie o tym i ja się zdecydowałem pójść do czwórki. Też w ogóle pozdrawiamy Kubę Jamrowska, bo Oczywiście. jak się dowiedział, że razem tutaj będziemy rozmawiać, że czwórka nas połączyła, także całą ekipę pozdrawiamy czwórki tutaj. Dobra, dobrze. Romantyczne spotkanie z Kubą doszło do skutku. Tak. Także ja wiem, jak ważne jest mówienie o tym głośno i dzięki temu, że z takiego małego konta, które było dla mnie formą takiej terapii własnej, bo robiłem to dla siebie, kiedy to nabrało tempa, to widzę, ile ludzi czuje się mniej samotnych przez to, że czują tą więź, czują te emocje i czują, że nie są w tym sami i że tak naprawdę na świecie jest naprawdę dużo osób, które się z tym OCD zmagają i często te osoby są zamknięte, wstydzą się tego powiedzieć, wstydzą się pójść na terapię, bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma myśli typu zabiję swoje dziecko, albo czy mógłbym, nie wiem, być pedofilem, albo jakieś inne myśli z różnych podtypów OCD, to jest bardzo ciężko się z tego wyrwać. A przełamując to tabu w formie żartów, w formie memów, które jednak niosą za sobą treść i wartość, bo to jakby jest coś, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Nie? To nie są żarty dla żartów, tylko to są rąbki, obrazy, które pokazują, jak my się tak naprawdę czujemy. Bo zresztą, Kuba, wiesz, no ciężko jest komuś z OCD wytłumaczyć osobie zdrowej, co przeżywa, nie? I dlaczego nie można przestać czegoś robić. To znaczy, ja nie wiem, czy trudno, czy nie trudno. No to, że akurat jeżeli chodzi o OCD, wydaje mi się, że dużo ludzi, nawet bez OCD, ma jakieś takie rytuały zachowania swoje. Tak? Często dzieci, które uczą się chodzić, takie tak zwane listowanie na linii łączenia płyty chodnikowej. No to jest taki objaw, który jakby w dużym nadmiarze powodowałby OCD. Gdybym ja myślał, że jak stanę na linii, to nie wiem, umrze moja mama, no to już jest OCD. Mhm. Znaczy, można się zacząć nakręcać tak naprawdę i być Tak, podatnym na to, nie? tak. Im bardziej nie chcesz tak myśleć, tym niestety, ale te myśli wracają z większą siłą. No i jeszcze jest mechanizm unikania, tak? Czyli jakby nie mogę tak myśleć, bo jeżeli myślę w ten sposób, to mówi to o mnie coś złego. Mhm. Jasne, dlatego też super, że ten temat poruszamy, bo pokazując, czym jest OCD w postaci humorystycznej, czy ty, jak robisz żarty swoje, tak, na stand-upie, można gdzieś tam, tak jak mówisz, robisz to dla siebie, dla dobrej zabawy, ale no, ja widzę tam dużo przemyconych treści, które mogą pokazać oczywiście, z czym się zmagasz, tak, i to jakby się wiąże z tym, że masz tą chorobę, którą masz. A w przypadku OCD mogę pokazać ludziom, że są pewne mechanizmy, które łatwiej lub trudniej jest powstrzymać i nad którymi trzeba pracować, ale też, że
nie jestem swoimi myślami, że to są myśli automatyczne, których nie możemy uniknąć, bo one po prostu będą się pojawiać, nie? Oczywiście. Więc ten element humoru bardzo fajnie może w prosty sposób, nie takim językiem terapeutycznym, bo jeżeli ktoś, kto nie ma OCD, zapytałby mnie o to, ja bym mu takim językiem terapeutycznym chciał wytłumaczyć, słuchaj, są obsesje, są kompulsje, są ruminacje, które się wiążą z tym, że analizujemy pewne scenariusze i próbujemy dojść do rozwiązania, cykl OCD się uruchamia i tak dalej, to on by powiedział, ale stary, o czym ty do mnie mówisz? Ja w ogóle nie kumam, o co chodzi. A jeden z moich kolegów, któremu powiedziałem o moim OCD jako jednym z pierwszych osób, zaczął oglądać moje memy i powiedział, no słuchaj, teraz wiem, o co tam chodzi w ogóle. Teraz to do mnie przemawia, wiem, z czym ty się mierzysz. Pewnie. Ale to wiesz, to jest też taka kwestia, że w swoim pierwszym materiale, to media na NFZ, ja mam taki dość mocny żart z osoby ze schizofrenią. Mhm. No, to będzie trzeba sobie zobaczyć. Natomiast po tym, jak ja wrzuciłem ten materiał do sieci, pojawiło się 4-5 komentarzy oburzenia odnośnie tego odnośnie tego żartu, że on jest za gruby, że nie powinien traktować z osób chorych psychicznie i tak dalej. Coś niechałego, oczywiście to nie były osoby w jakikolwiek sposób dotknięte schizofrenią bądź rodziny tych osób. Natomiast dostałem 2 wiadomości od osób, które chorują na schizofrenię, że ten żart mi się podobał najbardziej, że one są zachwycone, bo to jest pewnego rodzaju normalizacja tej choroby. Tak. Możemy się z tego śmiać. Tak, to jest super, bo dzięki humorowi, dystansowi, śmianiu się z naszych zaburzeń czy z choroby, po pierwsze, taki jakby cel, który ja widzę w tym, co robię, jest zmniejszanie siły tego zaburzenia. Ono traci na sile i to znacząco, jeżeli ja potrafię je wyśmiać, potrafię to, co mi wmawia OCD, pokazać w humorystyczny sposób, co nie znaczy, że ja umniejszam temu, co się we mnie dzieje, bo to też musimy odróżnić, bo oczywiście mogą być jakieś memy, żarty, które ktoś może opatrznie zrozumieć i pomyśleć, kurczę, ta choroba czy to zaburzenie jest naprawdę błahostką, nie? I może to spłycić do poziomu żartowania sobie z czegoś. Tego absolutnie też nie chcemy robić i ja na to bardzo uważam, ale ta normalizacja tematu zdrowia psychicznego, mówienie o tym głośno, żarty, humor są naprawdę super narzędziem do tego. Tak, ale to jest to, co właśnie powiedziałeś, czyli ten balans, bo poczucie humoru jest fajne i generalnie w 90% przypadków będzie pomocny w terapii. Natomiast ja myślę sobie o tym, że są niektórzy pacjenci w mniejszości, którzy to poczucie humoru stosują jako technikę obronną i na każde pytanie, na każde przemyślenie oni będą reagowali poczuciem humoru, co może być Tak. paradoksalnie utrudniające. Tak, to może mieć też negatywny wpływ, jak najbardziej. Dlatego ważne jest to, co powiedziałeś, to, co mówi moja terapeutka. Ważny jest ten balans, nie? Żeby wiedzieć, w jakim stopniu możemy to wykorzystać jako taki element radzenia sobie z zaburzeniem, ale takie nadmierne używanie tego w jakiejkolwiek sytuacji może powodować, że to będzie forma unikania też tych przeżyć, które gdzieś tam w nas się kotłują. Najbardziej. Tutaj nie mam nic do powiedzenia, bo całkowicie się z tym zgadzam. Czyli całkiem Moja logicznie terapeutka mądrze mówi, o tak moja mądrze mówi, okej, super. No cieszę się. Albo
albo to jestem ja i po prostu mam zaburzenia osobowości i jednego dnia jestem sobą, a drugiego dnia jestem twoją terapeutą i po prostu o tym nie wiesz. No, może tak być. Kuba, też myślę, że tą ważną kwestię możemy poruszyć, bo aspekty humoru, które są dobre, no to oczywiście wiemy, że tak jest i wiemy, że możemy dzięki temu szerzyć świadomość o zdrowiu psychicznym, możemy rozmawiać otwarcie, normalizować temat i radzić sobie z naszymi problemami, ale też musimy jasno zaznaczyć, że humor jako humor, czy to, co ja robię, nie jest terapią, bo niektórzy mogą to mylić i mogą bazować na social mediach, bazować na tym, kto coś wyrzuca i zastępować terapię treściami w mediach społecznościowych, a to niestety jest bardzo śliski grunt. Ja myślę, że generalnie taki problem czasów dzisiejszych to jest to, że my chodzimy na, nie wiem, na Instagrama, na TikToka i tam jakaś osoba, która jest zazwyczaj samozwańczym ekspertem w dziedzinie psychologii, mówi, słuchaj, zrób te 3 rzeczy i będziesz miał te problemy. I potem ten człowiek robi te 3 rzeczy, problem albo nie znika, albo się jeszcze nasila i on sobie myśli, coś jest ze mną nie tak, jeżeli mi to nie pomaga. Tak, no jak najbardziej. Niestety te media społecznościowe są super do naprawdę wielu rzeczy i do rozmawiania głośno o zdrowiu psychicznym, ale trzeba być ostrożnym i trzeba wiedzieć, że no, po drugiej stronie stoi ktoś, kogo nie znamy, bo tak jak już wtedy wspominałem, jeżeli ja bym chciał, to ja bym od jutra mógł być terapeutą, nie? I myślę, że twoja wiedza po terapii byłaby większa niż 90% tych wszystkich pseudoterapeutów z internetu, więc paradoksalnie Nie kuś, w tym jednym, nie kuś. nie no, oczywiście jest, żartujemy sobie, ale paradoksalnie w tym jednym zaburzeniu, w którym odbyłeś terapię, nie umiałbyś to powtórzyć. Okej, to pytanie, co się dzieje, jeżeli ty znasz jedną technikę, która ci pomogła, a pacjent na nią nie oddziałuje. Mhm. Ty Jasne, bez no. przygotowania już nie będziesz miał innej techniki. Więc Tak, to, co u mnie działa, niekoniecznie musi działać u kogoś innego. To, co ja jestem w stanie wdrożyć i stosować, techniki ekspozycji, powstrzymania reakcji, mogą być trudniejsze do okiełznania przez osobę, która może mieć inne zaburzenia towarzyszące, nie? I to jest jakby bardzo skomplikowana rzecz, bo trzeba patrzeć na jednostkę, która ma problem, a nie, że ja wiem po swojej terapii, że u mnie działa to i to, więc humor, który ja używam, będzie działał na 100% osób. No nie, no tak to nie działa. no, nie wiem, czy jakby wiesz o tym, czy nie, ale no jakby my samych modeli OCD mamy takie najpopularniejsze 3. I dopiero na podstawie wywiadu pacjenta my możemy opracować, który model najlepiej opisuje te objawy i dopasować techniki terapeutyczne. Więc to, że u ciebie podziałała habituacja, ekspozycja i tak dalej, to fantastycznie, ale jest dużo pacjentów, którzy na przykład nie będą na te techniki szli, bo będą mieli zbyt wysokie na przykład, zbyt mocne objawy, żeby wejść w ekspozycję. I wydaje się sobie. No i znowu, osoba, która nie ma tej wiedzy, albo zaszkodzi, albo taką osobę zdemotywuje do dalszej pracy. Dokładnie tak jest. Dlatego tutaj też podkreślmy to bardzo głośno. Ja się cieszę, że ludzie, którzy są u mnie, którzy trafiają na moje konto, korzystają z tego i czują, że mogą tym dystansem sobie jakoś lepiej poradzić, ale nie traktujmy tego jako terapię. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy,
Jeżeli potrzebujecie pomocy, no to są takie osoby jak Kuba, do których można się zgłosić i którzy Wam bardzo chętnie pomogą. Do mnie już nie można. Przykro mi. Przykro, no to na stand-up w takim razie. Na stand-up albo listę rezerwowanej wtedy, nie wiem, za pół roku. Tak. No więc Kuba, tak jeszcze podsumowując też, bo to jest dla mnie w ogóle mega pozytywna strona i mediów społecznościowych i tego, że zacząłem robić humor, ty też podejrzewam masz podobnie, to spotkaniem masę naprawdę cudownych ludzi. Ja poznałem, że to społeczeństwo, które gdzieś tam się zmaga z OCD, czy właśnie osób, które są terapeutami, pomagają innym, no to są cudowni ludzie i podejrzewam, że ty też, zresztą ja widziałem po twoim stand-upie, ile osób tam przychodziło na scenę, ile was ściskało, w ogóle ta otwartość wasza z Romanem, no to jest coś niesamowitego. I no, wydaje mi się, że no to też daje poczucie takiej przynależności do pewnej grupy, do tego, że nawiązujesz nowe kontakty i są ludzie, którzy naprawdę dają ci takiego kopa. Absolutnie tak. Ja myślę, że tak naprawdę każdy występ, każdy wyjazd to jest poznanie, nie wiem, co najmniej 5-10 osób. Każda osoba to jest oddzielna historia. Natomiast coś chciałem powiedzieć, wypadło mi z głowy. Pytałeś o to poznawanie osób, pytałeś o terapeutów, i coś jeszcze. No to, że możemy spotykać te cudowne osoby, które nam też dużo dają, takiego kopa do działania i no jest to mega pozytywne. Właśnie. I tutaj to jest kwestia, że jak ja zaczynałem działanie w stand-upie, to moją taką największą obawą było to, czy moja praca terapeutyczna na tym nie ucierpi. Czy na przykład moi pacjenci potencjalni nie przestaną dzwonić, bo będą się bali, że ja będę z tego żartował, co oni powiedzą. No były takie obawy dla mnie. Mhm. Tym bardziej, że nie słyszałem nigdy o kimś, kto byłby, nie wiem, terapeutą, lekarzem, etc. i zaczął robić stand-up. Ku mojemu zdziwieniu, e, bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni i mówi, chciałbym się zapisać do pana na psychoterapię, bo widziałem pana stand-up. No. To było dla mnie takie naprawdę zadziwiające mocno na początku. Teraz gdzieś rozmawiając z tyloma osobami z branży, mam jakąś hipotezę na ten temat, że dla ludzi też to jest mocno uwalniające. Jak najbardziej. Znaczy tutaj to, co powiedziałeś, ten twój taki, może nie lęk, ale ta wątpliwość, czy pacjenci przestaną do ciebie dzwonić i się umawiać na wizyty, bo zacząłeś robić stand-up. Wiadomo, są na pewno ludzie i tacy, nie? Tak samo ja znam terapeutów, którzy mają konta, na których też z humorem pokazują tematy zdrowia psychicznego, ale nie odważyli się pokazać swoich twarzy, bo nie chcą, żeby pacjenci widzieli, że na przykład że mój terapeuta robi memy o mojej chorobie. Nie? Więc to jest to, o czym mówisz. No i tutaj już zależy od tego, jak ty się z tym czujesz, znasz swoich pacjentów i wiesz, na co sobie możesz pozwolić, nie? Zresztą to jest trochę takie rozgraniczenie. Ty jesteś terapeutą, jak jesteś w gabinecie i jak wspierasz swoich pacjentów, a poza możesz jeździć, wiesz, na wakacje, możesz spotykać się z kim chcesz, możesz robić stand-up. No tak, i to myślę, że jednak zawód psychoterapeuty jest zawodem zaufania publicznego. Mhm. Więc myślę, że
nie wiem, chyba, że powiem jakąś bzdurę, ale pewnie nie czułbyś się komfortowo, gdybyś swoją terapeutkę, nie wiem, spotkał w saunie, na przykład. Albo gdybyś poszedł na imprezę i zobaczył, że twoja terapeutka, nie wiem, pije alkohol. Oczywiście wszystko jest do ludzi, Mhm. ale jakby są sytuacje, kiedy my tego terapeuty nie chcemy zobaczyć. I mi się wydaje, że dla niektórych to też może być takie coś, Tak, że oni widzą tak, jak mnie na najbardziej. scenie i myślą, no nie, ja nie chcę tam iść, bo ja nie chcę czuć ryzyka nawet, że on opowie moją historię ze sceny. Mhm. Nawet anonimowo, nie? Nawet jeżeli anonimowo byś to ruszył, to ktoś może się poczuć, kurczę, on się śmieje z tego, co ja przeżywam i z czym mam mega problem. Dobra. No jasne, jasne. No tak samo ja akurat sądzę, że mam dużo łatwiej niż terapeuci, którzy też chcą w sposób humorystyczny coś pokazać, bo do mnie nikt na terapię, przynajmniej na razie, póki nie zrobię studiów, no, nie mam zamiaru, ale no, nikt nie przyjdzie. Ale też wiadomo, że ludzie są w różnym stanie psychicznym i jeżeli widzą moje rolki, moje memy, to mogą się poczuć różnie. Dlatego ja też biorę trochę taką odpowiedzialność na siebie, że mając takie konto, jakie mam i mając takie grono ludzi, muszę też uważać, co tam publikuję, bo tam wiem, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy bardzo, bardzo często i żarty są ok, memy są ok, ale trzeba wiedzieć, gdzie jest ta granica, nie? A miałeś takie, nie wiem, właśnie, doświadczyłeś hejtu z powodu tego, że wrzuciłeś jakiś mem albo jakiś Wiesz co? żart? Hejtu jako hejtu w stosunku do treści mema, czyli co przekazuje, nie, Mhm. ale do treści tego, co jest na filmiku, zdarzyło się, że dużo osób pisało, że no nie powinno się tego publikować, bo tam jest, nie wiem, zwierzę, które cierpi, albo coś innego i tak dalej. Ja tą scenę użyłem w sposób, który pokazuje, jak sobie radzić z problemem i z terapią, no ale było wiele osób, którym się nie podobała sama scena, nie? Ale No, to powiedzmy, bo to jakby nie dotyczy twojego żartu, a myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie to naprawdę na czas wziąć treść. Znalazłaby się jedna osoba na 1000, która by się mogła obrazić, więc trochę wychodzę z założenia, że trzeba to po prostu trochę orać i robić swoje. tak, też mi się tak wydaje, bo powiem Ci szczerze, hejt niestety jest wszędzie i trzeba to, co mówiłeś, olać, robić swoje, bo zdarza mi się, że jak łączę się na live streamie z terapeutami ze Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo dużo komentarzy na samym live streamie tutaj, gdzie my teraz rozmawiamy, które są tak obraźliwe, że no, ja bym nie chciał tego słyszeć na żywo, a tam ludzie piszą takie rzeczy. Pod W kierunku, kątem ciebie czy terapeutów? nie, w kierunku tych ludzi, bo nie wiem, bo są zbyt popularne, bo się za dużo gdzieś udzielają. No hejt jest wszędzie, więc e, no, tego nie unikniesz. Nie? Tak samo pamiętam, jak oglądałem twój stand-up i na tym stand-upie się też różne komentarze pojawiały. I to jest coś, co powinniśmy jednemu uchem wpuścić, drugim wypuścić, bo jednemu się to będzie podobało, a drugiemu nie. Ale mówisz o komentarzu na żywo czy pod filmem? Y, Mówię, wiesz co, pod filmem chyba ktoś tam pił do tego, że niewyraźnie mówiłeś. A, no to jest Nie taki wiem. częsty. Tak, oczywiście. To jest częsty komentarz. Ja się teraz śmieję, że też nie ma w co uderzyć, to bije w takie aspekty, na które nie mam wpływu. Oczywiście mówię niewyraźnie i to nie ukrywam. Natomiast no, jeżeli czegoś tu nie pasuje, to zapewne przyjdzie moje występy. Ja też rozmawiam z ludźmi z publiczności po każdym
występie i nie usłyszałem ani razu takiego komentarza, że na przykład ktoś nie zrozumiał, co ja mówiłem. Mhm. Więc trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli nagrywamy materiał, to ta jakość dźwięku jest inna niż na żywo. No jasne, no dlatego też tutaj mówimy otwarcie, no dystans i jeszcze raz dystans, bo e, jeżeli ja bym chciał, no to ja bym mógł się rozkleić w każdym momencie, jeżeli bym nie nabrał tego dystansu, każda myśl mnie mogłaby rozbić. To bardzo pomaga pokazywanie tych swoich problemów w sposób humorystyczny, z takiego dystansu i z takiej perspektywy obserwacji i czegoś, że możesz się z tego pośmiać, nie? To jakby sprawia, że odbieram temu swojemu zaburzeniu moc. Nie ma takiej mocy, niż jakbym był w stanie, wiesz, depresji i miał poczucie, że to, co mam w głowie, mnie przytłacza. Ale powiem ci, trochę mnie rozkłóciłeś, bo no, jak mówisz, że słowni terapeuci są obrażani podczas rozmowy, no to ja nie dostałem dzisiaj, więc nie jestem sławny, widać. No dlatego musimy Nie jeszcze poczekać. Musimy jeszcze trochę poczekać. Może ten jutrzejszy pudelek nam pomoże w jakikolwiek sposób. E, Jeżeli, może nie wiem, poprosimy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do nas, to można śmiało zadawać. Ale nie chcę nas obrazić. Jeżeli ktoś nas chce obrazić, to też w sposób humorystyczny, dowcipny, z ciętym żartem, no to przyjmujemy wszystko na klatę. Oczywiście. No ale jeżeli nie będzie pytań, to w ogóle mega jeszcze raz Ci bardzo, Kuba, dziękuję za to spotkanie, bo każda możliwość porozmawiania i o zdrowiu psychicznym, i o problemach ze swoim zdrowiem, z chorobami, normalizowanie tematów ma ogromne znaczenie, bo no, świadomość społeczeństwa jest bardzo często albo na niskim poziomie, albo są zaburzenia, są błędnie rozumiane, nie? Że ktoś może być niebezpieczny, że to, co robi, to robi on sam, a nie jakby nie jest to powodowane przez to, z czym się mierzy, nie? Czyli z tym swoim zaburzeniem. No nie, Dlatego myślę, że świadomość społeczeństwa z każdym miesiącem się zwiększa. I to nie mówię tylko do twojego zdrowia psychicznego, ale ogólnie. ogólnie, jasne. Więc to jest coś, co się śmieje na plus. Ale oczywiście mówić trzeba o tym problemie jak najwięcej, gdzie się da. I nawet jeżeli z takiego live'a, nie wiem, jedna osoba pomyśli sobie, to może odpowiedź na psychoterapię, To jest sukces. To już jest sukces. To już jest sukces, jak najbardziej. Dlatego myślę, że tu możemy zakończyć taką puentą, no, że humor może leczyć i pomagać, ale terapia to jest podstawa, więc połączenie dystansu z terapią może działać cuda. Dokładnie. I tak jak mówię, no, dystans jest bardzo ważny, ale dystans też z taką świadomością, że ten problem z tyłu jest i też są momenty w każdej terapii, kiedy też trzeba spojrzeć na to poważnie, ale też to jest bardzo trudne i bolesne. Jasne, bo tak naprawdę trzeba stawiać czoła swoim lękom, bo im bardziej próbujemy je wyrzucić, tym bardziej się one nasilają, więc tak jak powiedziałeś, Kuba. Chyba, że ktoś ma gwóźdź w głowie, to sobie stawienie czoła nie jest najlepszym. Poczekaj, mamy jeszcze tutaj chyba na koniec pytanie. Dobrze, zaczęły się pytania, więc możemy odpowiedzieć, jeszcze mamy chwilę.
Jak sobie przetłumaczyć, że zaczyna się 4. raz życie na nowo, tuż przed 40? Terapia mi pomogła odnaleźć marzenia i cele, których w depresji nie miałem, ale ile można wstawać jak Feniks z popiołów? Nie do końca rozumiem pierwszą część pytania. No właśnie, ja też nie do końca jakbyś mógł napisać dokładniej, e, jak sobie przetłumaczyć, że zaczyna się 4. raz życie na nowo tuż przed 40. Może chodzi o to, że tylko ja nie chciałbym się tutaj domyślać, bo tutaj Właśnie ja też mam swoją hipotezę, że może chodzi o po prostu kolejne epizody Tak. depresyjne. Też mi się tak wydaje, że tak samo ja mam w przypadku OCD, mam 3-4 tygodnie naprawdę super, gdzie mówię, kurczę Łukasz, dałeś radę, jest naprawdę rewelacyjnie i potem nagle bach, jakiś jeden mocny trigger, jedna natrętna myśl, która może mnie zbić totalnie, położyć mnie na łopatkach i też musimy być świadomi, że to jest normalne. To jest normalne, że w procesie terapii to nie jest proces liniowy. To jest proces, w którym bardzo często spadamy do pewnego momentu, ale idziemy drobnymi krokami naprzód. I mimo to, że gdzieś tam zaburzenie czy nasze problemy próbują nam wmówić, że wróciliśmy do punktu zero, to tak wcale nie jest, nie? Oczywiście. Ale no mówię, nie wiem, co autor miał na Tak. myśli, coś tutaj się Nie pojawiło, ale wiemy, co autor miał na myśli, ale okej. Ktoś pisze, dobrze, czekaj, mamy tu. No wiesz co, wydaje mi się, Kuba, że chodziło o to, że ktoś, kolega tutaj miał kilka epizodów, gdzie się zdarzyły różne ciężkie momenty w jego życiu, ale terapia postawiła go na nogi, tak jak tu pisze, więc no cieszymy się bardzo, terapia potrafi postawić na nogi, nawet no stawia na nogi, no niestety, ale musimy być niestety depresja ma do siebie, że jest zaburzeniem nawracającym, ale no wiem o tym, że psychoterapia, między innymi poznawczo-behawioralna, po pierwsze zmniejsza czas tych epizodów, a po drugie nasilenie tych epizodów, więc I też zdecydowanie łatwiej jest podejść do takiego cięższego epizodu, jak już wiesz, jakimi narzędziami możesz operować, jak możesz sobie radzić z tym. Wiadomo, że jest ciężko, kiedy naprawdę no, jesteś w tym stanie depresyjnym, w takiej kulminacji, ale na pewno każdy rzut kolejny może być łatwiejszy do przebrnięcia, bo masz już wiedzę, doświadczenie w terapii, nie? ja myślę, że nawet samo zdobycie świadomości i do przewidywania, że okej, źle się czuję, czyli zaczyna mi się epizod. Czyli teraz będę miał na przykład 3 miesiące bardzo słabe. Tak, bo na początku No tego nie tak. jesteś w stanie zauważyć. Oczywiście. Więc sama edukacja połączona z obserwowaniem swojego organizmu, nastroju już daje bardzo dużo. Jeżeli ja wiem, że za 3 miesiące, 4 będzie poprawa, to też ten epizod depresji wtedy tak bardzo nie uderza. Mhm. Dokładnie tak. Co, jakieś ostatnie pytanie na koniec? Ktoś poprosił o żart? To jest ten edukacja kwestia właśnie, że są jakieś wywiady, podcasty, cokolwiek to na końcu pada właśnie sentymentalne. No to jak jesteś stand-uperem, to opowiedzieć już żart. Był. O wodogłowiu był, tak. Tak, i Tak, zjadanie czoła. wystawienie czoła problemom, tak. Że to nie jest najbardziej adekwatne określenie. Tak jest. Także humorystycznie będziemy, Kuba, kończyć powoli. Jeszcze jedno pytanie. Kiedy w Poznaniu zawitasz kolejny raz? Wiesz co? W Poznaniu
będę 7 marca, ale to nie będzie moja impreza solowa. Będę robił support Łukasza Kowalskiego. I Okej. ja naprawdę nie mam pojęcia, czy to będzie impreza jakaś zamknięta, biletowana, więc nie chcę zapraszać, bo po prostu nie wiem, jak będzie z miejscami, ale w Poznaniu będę, więc jeżeli miałbyś ochotę na bycie herbaty, to zapraszam. No oczywiście, do 7 jak będziecie, to będzie jeden dzień przed moimi urodzinami, także możemy No się spotkać i świętować. widzisz, ty nie możesz przyjechać, nawet możesz przyjechać z siostrą, E, jakbyś chciał wybrać. Zrobimy drugie podejście, zrobimy drugie podejście. Dobra, oczywiście. To słuchaj, to bardzo Ci dziękuję. Mega rozmowa, która mam nadzieję da komuś coś i ktoś może coś wyciągnąć z tego i może poczuć się tak jak mówisz, że dzięki naszym żartom, dzięki memom, dzięki stand-upowi, mimo że to nie jest taki główny cel tego, tak jak mówiłeś, ale może poczuć się, że nie jest sam i że dzięki poczuciu humoru i dzięki dystansowi możemy sprawić, że będzie się głośno mówiło o zdrowiu psychicznym i będziemy normalizować ten temat. No tak, i ja myślę, że bardzo ważne jest weryfikowanie informacji w internecie. To jest Jeżeli bardzo, bardzo ważne. Tak. ktoś daje złote rady, no nie wiem, na depresję, na OCD, no wszystko to naprawdę, to wiesz, ja bardzo często, ja mam taki zarzut w sobie i jak widzę jakieś live'y na TikToku osób, które nie mają pojęcia na temat psychoterapii i zaczynają właśnie opowiadać o negligencji, jak, nie wiem, suplementacją, witaminy jakieś, czegoś. Albo jak na jednej sesji pokonać nerwicę lękową. Dokładnie. Samo to, że ktoś używa terminu nerwica lękowa, to już świadczy o niskiej wiedzy. Natomiast jak ja wbijam ten tip na listę i mówię, poproszę autora badań, albo poproszę numer certyfikatu psychoterapeutycznego. No to wiesz, najczęstsza reakcja to jest moderator rozmowy zablokował ci dostęp do live'a. Jeżeli ktoś nie umie swojej hipotezy w jeden sposób obronić, to świadczy o jednej z tej kompetencji. Tak, dlatego nie bierzmy tego, co pokazują nam social media jako pewnik. Weryfikujmy to, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie poważne tematy jak terapia, zdrowie psychiczne. Jeżeli ktoś mówi, że jest terapeutą, to weryfikujmy to, sprawdźmy, bo naprawdę... Teraz powinienem wyjąć jakieś takie opatowanie i powiedzieć, słuchajcie, ludzie wam wciskają beznadziejne suplementy, ale moja witamina C naprawdę leczy depresję. Lewoskrętna. Lewoskrętna, dokładnie. Także Kuba, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że się jeszcze zobaczymy, bo to nie był przypadek, że trafiliśmy na siebie. Mam nadzieję. Mówię, będę 7 marca w Poznaniu, więc nawet jeżeli nie na występie, To na urodzinowe ciasto zapraszam. dobrze. Ja najbardziej się stuszę. Trzymaj się. Dzięki za to, że ja.